świecie sztuk walki jest bardzo niewielu ludzi, którzy mogą dorównać dziedzictwu Bruce'a Lee. Stał się on kimś więcej niż zwyczajnym wojownikiem, przełamując granice normalności i wyrywając swoje imię w popkulturze, wciąż pamiętany jest nawet dzisiaj. Mimo że Bruce Lee zmarł ponad 50 lat temu, nadal trudno znaleźć kogoś tak imponującego jak on, choć wielu próbowało. Jednak ta legenda postawiła poprzeczkę tak wysoko, że nawet dla doskonale wyszkolonych profesjonalistów niemal niemożliwe jest dorównanie jego osiągnięciom. Wyglądało to tak, jakby w ogóle nie pochodził z tej planety. Chodźcie z nami, by przyjrzeć się, kiedy Bruce Lee udowodnił, że jest istotą wręcz nadludzką. Napisz komentarz SMOK i zostaw łapkę, a przypnę ci serduszko. Oglądaj także do końca, aby poznać prawdziwy sekret jego umiejętności. Pewnego razu kopnięciem wbił w sufit worek treningowy o wadze 135 kg. Jest to jeden z najbardziej kwestionowanych rekordów przypisywanych Bruce'owi Lee i do dzisiaj wywołuje burzliwe dyskusje. Wielu uważa, że prawdopodobnie nigdy to się nie zdarzyło, bo wydaje się całkowicie niemożliwe. Ale pamiętajmy, że mówimy o człowieku, który nie był zwykłym gościem. Bruce Lee był mistrzem w swoim fachu i nieustannie to potwierdzał. Historia głosi, że kopnął worek treningowy ważący 135 kg tak mocno, że poszybował na wysokość 5 metrów, czyli wysokość typowego parterowego budynku. Fizyków od dziesięcioleci zastanawia, jak to możliwe, że Bruce Lee, którego postura w Azji uchodziłaby za przeciętną, a w Europie czy w Stanach Zjednoczonych za raczej drobną, potrafił wygenerować tak potężną siłę. Zdaniem naukowców nie było to wykonalne, a mimo to James Coburn, słynny amerykański aktor i jednocześnie uczeń Bruce'a Lee, potwierdził jego nieziemską siłę i szybkość. Opowiadał, że widział na własne oczy, jak Bruce kopie swój wielki worek treningowy z taką mocą, że ten uderzał o sufit. Debata wciąż trwa i najpewniej będzie trwać jeszcze wiele dziesięcioleci, zwłaszcza że większość osiągnięć Bruce'a Lee nie została zarejestrowana na wideo, a więc wiele z nich opiera się na relacjach świadków. Bez względu na to, czy wierzycie tym historiom, czy też nie, jedno jest pewne. Jego legenda żyje i ma się dobrze, a on sam na zawsze zapisał się w historii jako jeden z najpotężniejszych mistrzów sztuk walki, prawdziwy superbohater swoich czasów. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Zniszczył worek treningowy o wadze 45 kg jednym kopnięciem. Zapraszamy do szalonego miasteczka, zaczynając tę listę od jednego z najbardziej niewiarygodnych wyczynów Bruce'a Lee w całej jego karierze. A to naprawdę coś, biorąc pod uwagę, jak wiele szalonych rzeczy dokonał, zadziwiając wszystkich i uciszając niedowiarków. Jednym z takich niezwykłych dokonań był moment, kiedy rozerwał worek treningowy wypełniony piaskiem, ważący 45 kg za pomocą kopnięcia. Choć Bruce Lee był głównie znany z tego, że potrafił zdemolować przeciwników za pomocą pięści, to każdy fragment jego ciała był dla niego bronią. Również nogi, które mogły wyrządzić tyle samo albo nawet więcej szkód co pięści. Historia głosi, że wykorzystał w tym celu specjalne kopnięcie zwane superkopnięciem bocznym. Siła uderzenia była tak ogromna, że worek treningowy po prostu się rozpadł. Jeśli w to wątpicie, to warto wiedzieć, że jest to prawdziwy rekord potwierdzony przez Księgę Rekordów Guinnessa. Teraz wyobraźcie sobie, co takie kopnięcie mogłoby zrobić z ludzkim ciałem i zastanówcie się, dlaczego ktokolwiek przy zdrowych zmysłach chciałby zaczynać bójkę z kimś takim. Spójrzcie na niego. W tamtym czasie był dosłownie ostatnią osobą, z którą chciałoby się walczyć. Jednak wielu ludzi nie podzielało tej opinii. Nie wierzyli w cały ten rozgłos i twierdzili, że jest jedynie aktorem filmowym, a nie prawdziwym wojownikiem. Wielu go prowokowało i jeden po drugim wszyscy przekonali się, że Bruce Lee to zdecydowanie nie jest ktoś, z kim warto zadzierać. A to prowadzi nas do kolejnego przykładu. Był mistrzem nunchaku. Ikoniczną bronią, z którą powszechnie kojarzy się Bruce'a Lee, jest nunchaku, wywodzące się z japońskiej tradycji sztuk walki. Ten prosty oręż składa się z dwóch pałek, zazwyczaj drewnianych, choć czasem wykonywanych również z metalu lub plastiku, połączonych metalowym łańcuchem albo liną. W rękach takiego wojownika jak Bruce Lee nunchaku
stawało się niebezpiecznym narzędziem walki. Jednak czy wiedzieliście, że na początku Bruce Lee wcale nie przepadał za nunchaku? W rzeczywistości wręcz ich nienawidził i nie chciał włączać ich do swojego arsenału. Warto wiedzieć, że nunchaku mają długą, sięgającą 400 lat historię w japońskich sztukach walki. Początkowo służyły jako broń treningowa, mająca usprawniać szybkość ruchów dłoni oraz pomagać w utrzymaniu prawidłowej postawy. Jednak mimo, że nunchaku prezentowały się dość imponująco, nie były powszechnie wykorzystywane przez gwiazdy kung fu tamtych czasów. Większość ówczesnych mistrzów, takich jak Jimmy Wang Yu, To Lung czy Cheng Pei Pei, używała chińskiego miecza, broni znacznie częściej spotykanej i uznawanej za skuteczniejszą. Zgodnie z relacjami Dana Inosanto, słynnego mistrza sztuk walki, który regularnie trenował z Bruce'em Lee, Bruce początkowo uznawał nunchaku za bezużyteczny kawałek złomu i nie widział dla nich praktycznego zastosowania w walce. Dan Inosanto przekonał go jednak do spróbowania tej broni i już po 3 miesiącach treningu Bruce Lee operował nią tak, jakby ćwiczył od wielu lat. Mówi się, że potrafił wygenerować przy ich pomocy siłę o wartości około 1600 funtów, co przekłada się mniej więcej na 725 kg siły, czyniąc z nich jego ulubioną broń filmową. Dziś nunchaku to nieodłączny element dziedzictwa Bruce'a Lee, a dzięki jego popularności wielu adeptów sztuk walki zapragnęło opanować tę broń. Jednak chyba wszyscy dobrze wiemy, że niezależnie od wysiłków naśladowców, nikt nie posługuje się nimi tak jak sam mistrz. Pokonał w rekordowym czasie prawdziwych mistrzów sztuk walki. Każdy superbohater potrzebuje superłotra i oczywiście Bruce Lee nie był wolny od wrogów. Już jako dziecko stale pakował się w kłopoty, wagarował i wdawał się w bójki uliczne. Krąży powszechnie znana historia o tym, jak trafił na złą stronę triady, uznawanej za jedną z najbardziej niebezpiecznych organizacji w Chinach. Ponieważ rodzice dostrzegali jego trudny charakter, zachęcili go do nauki sztuk walki, żeby przynajmniej pomóc mu osiągnąć dyscyplinę. Dodatkowo sam Bruce chciał zdobyć umiejętności, które pozwoliłyby mu się skutecznie bronić. Młody Lee wciąż jednak wdawał się w kolejne bójki, jedną za drugą, aż w końcu podczas jednej z nich pobił syna bossa triady. Obawiając się, że gang może wyznaczyć nagrodę za jego głowę, rodzice wysłali go do Stanów Zjednoczonych, żeby kontynuował naukę. Został przyjęty na Uniwersytet Waszyngtoński, gdzie odkrył, że może zarabiać na życie, ucząc ludzi sztuk walki. To go zainspirowało do otwarcia pierwszej szkoły sztuk walki i prowadzenia treningów we własnym domu. Po zdobyciu ogromnej popularności dzięki niezwykłym umiejętnościom w sztukach walki oraz olśniewającym sukcesom jego filmów, pojawili się sceptycy. Wielu z nich prowokowało go do walki, której on wielokrotnie odmawiał. Jeden z takich przypadków to pojedynek między nim a Vicem Moorem, amerykańskim mistrzem karate. To kontrowersyjne starcie pomiędzy dwoma ekspertami wciąż budzi dyskusję. Obie strony mają własne teorie, kto tak naprawdę je wygrał. Walka miała proste założenie. Bruce Lee zamierzał wyprowadzać ciosy w kierunku Vica Moora, a jedyne zadanie Moora polegało na ich zablokowaniu. Na nagraniu widać wyraźnie, że Bruce atakował z niesamowitą prędkością, przez co ciosy trafiały rywala, zanim ten zdążył w ogóle zareagować. Do dzisiaj wokół tej konfrontacji narosło wiele kontrowersji, ponieważ Vic Moore utrzymuje, że zdołał zablokować część ciosów i nawet sięgnąć Bruce'a kilkoma uderzeniami. Po upływie 56 lat spór trwa nadal. Mimo wszystko Vic Moore również stał się jednym z największych mistrzów karate w historii. Ustanowił własne rekordy, wygrał wiele walk i zapisał się na kartach legend. Nadludzkie treningi i dieta. Niewielu ludzi dyskutuje o tym, jak niesamowity był Bruce Lee za życia i jak bardzo wyprzedzał swoje czasy, zarówno jeśli chodzi o intensywność treningów, jak i restrykcyjną dietę, która w tamtych latach nie była jeszcze powszechną praktyką wśród sportowców. Według biografii Bruce Lee Alive, autorstwa Matthew Pauleya, Bruce Lee był jednym z pierwszych mistrzów sztuk walki, którzy trenowali w sposób przypominający dzisiejszych zawodowych atletów. Dzisiaj wiele metod treningowych jest standardem, ale 50 lat temu uchodziły za zupełną nowość, co ugruntowało pozycję Bruce'a jako prawdziwego pioniera w świecie sztuk walki.
W tamtych czasach sportowcy ćwiczyli przede wszystkim wybraną dyscyplinę, często zaniedbując trening siłowy i kondycyjny. Bruce, zanim stało się to normą, włączył trening na siłowni do swojego programu, co pozwoliło mu osiągnąć poziom, o którym większość ówczesnych adeptów sztuk walki mogła tylko marzyć. Skorzystał także z rozwiązań stosowanych w boksie, między innymi ze skakania na skakance i biegania długodystansowego, aby poprawić swoją wytrzymałość. Wspomina się, że Bruce Lee codziennie biegał około 6,5 lub 8 kilometrów, czyli 4 lub 5 mil, a 3 razy w tygodniu dźwigał ciężary. Własny garaż przekształcił w dobrze wyposażoną siłownię z ławką do wyciskania, stojakiem do przysiadów, hantlami i wieloma innymi przyrządami. Bruce Lee uznaje się również za jednego z pierwszych sportowców, którzy spopularyzowali picie odżywek białkowych. Regularnie przygotowywał sobie koktajl zawierający między innymi sproszkowane białko, jaja, pokruszone skorupki jaj, banany, mąkę arachidową, mleko w proszku, a nawet lody czekoladowe. Nie brakowało też w jego menu dziwacznych na owe czasy dań, jak na przykład surowe mięso mielone w formie surowego smoothie. Obecnie tego rodzaju mieszanki są w świecie sportu dość popularne, lecz kiedyś uchodziły za sporą ekstrawagancję. Choć Bruce trenował jak szalony, równocześnie dbał o to, by zachować niską wagę oraz szczupłą, a zarazem umięśnioną sylwetkę. Na wczesnym etapie życia próbował budować większą masę mięśniową, lecz szybko dostrzegł, że dodatkowe kilogramy ograniczają jego płynność ruchów, bądź jak woda, to przecież jedna z jego kluczowych filozofii. Dlatego zmodyfikował trening, aby pozostać możliwie najsilniejszym przy zgrabnej, elastycznej sylwetce. Istotny był też dla niego wygląd. Zależało mu, by dobrze prezentować się przed kamerą. W czasach, gdy na ekranach dominowali postawni biali aktorzy, Bruce Lee wyróżniał się i doskonale wiedział, że odpowiednia prezencja może przynieść mu kolejne role. Efekty jego determinacji widać do dzisiaj. To właśnie Bruce Lee, dzięki swojej bezkompromisowej pracy i talentowi, zrewolucjonizował podejście do treningu w świecie sztuk walki. Taka sama siła ciosu jak Muhammad Ali. Smok Bruce Lee był słynny ze swojego niezwykle potężnego uderzenia, w tym legendarnego ciosu na dystansie 1 cala, który potrafił dosięgnąć przeciwnika z imponującą prędkością około 190 km na godzinę. Mówi się, że Bruce Lee mógł zadawać cios z siłą zbliżoną do 158 kg, co stanowiło mniej więcej tę samą energię uderzenia, jaką osiągał sam Muhammad Ali, legenda boksu. Jeszcze bardziej zdumiewający jest fakt, że Bruce i Ali mieli zupełnie inne warunki fizyczne. Bruce Lee ważył niespełna 59 kg i wyglądał raczej drobno, podczas gdy masa ciała Alego wynosiła około 118 kg, co powinno sprawiać, że naturalnie cios boksera byłby silniejszy od uderzenia Bruce'a. To pokazuje, że Bruce Lee naprawdę dysponował ponadprzeciętnymi możliwościami, choć tych dwóch gigantów nigdy nie stanęło ze sobą do walki. Osoby z otoczenia Bruce'a wspominały, że fascynował się on Muhammadem Ali. Twierdzono, że spędzał długie godziny po treningach, oglądając nagrania z walk Alego i analizując jego technikę. Lee był zawsze otwarty na naukę i nie ograniczał się wyłącznie do tradycyjnego kung fu. Chętnie przejmował elementy od legendarnego boksera, zwłaszcza słynny footwork, czyli pracę nóg, dzięki której Ali wprowadzał zamieszanie w szeregach przeciwników. Bruce kazał nawet swoim uczniom podpatrywać Alego i zwracać szczególną uwagę na jego fenomenalne ruchy ciała, aby doskonalić własne umiejętności. To właśnie ciągła chęć rozwoju i czerpanie z różnych stylów wyróżniały Bruce'a Lee spośród wielu ówczesnych mistrzów sztuk walki. Nie chciał się zamykać w jednym, utartym nurcie, co z początku wywoływało kontrowersje i niechęć części środowiska, ale w dłuższej perspektywie sprawiło, że stał się lepszy niż wszyscy inni, wraz z tymi, którzy za nim podążali. Fani zarówno Alego, jak i Bruce'a Lee snuli fantazję o możliwym starciu tych dwóch legend. Taka walka jednak nigdy nie doszła do skutku. Jak twierdzi reżyser Robert Klaus, podczas kręcenia filmu Wejście smoka Bruce Lee wyznał mu, że nie wierzy, by był w stanie pokonać Muhammada Alego. Spoglądając na własną pięść, powiedział: „Popatrz na moją dłoń, to taka mała chińska ręka,
On by mnie zabił. A jak waszym zdaniem wyglądałaby konfrontacja między Bruce'em Lee a legendarnym, niepokonanym mistrzem boksu Muhammadem Alim? Kto wyszedłby z tego pojedynku zwycięsko? Dajcie znać w komentarzach. Chuck Norris nie mógł go pokonać. Jedną z najbardziej kultowych scen walki w dorobku Bruce'a Lee jest ta z filmu Droga Smoka, napisanego i wyreżyserowanego przez samego Lee. Ten niesamowity, trwający 10 minut pojedynek to starcie między Bruce'em Lee a legendarnym Chuckiem Norrisem, jednym z najbardziej nieustraszonych gwiazdorów kina akcji w historii, słynącym z opinii niepokonanego. Wielka bitwa rozgrywa się w rzymskim Koloseum. Mimo że kręcenie filmów w tym miejscu było i wciąż jest nielegalne, lecz Lee uparł się na tę lokalizację. Pierwotnie planował zrealizować zdjęcia w Stanach Zjednoczonych, ostatecznie jednak przeniósł całą produkcję do Rzymu, aby w pełni oddać swoją wizję i zrealizować pomysł walki z zachodnim czarnym charakterem w samym Koloseum. Efekt? Pojedynek wygląda niczym starcie gladiatorów i uchodzi za jedną z najpiękniej zaaranżowanych scen w historii kina kung fu. W tamtych czasach podniósł poprzeczkę niezwykle wysoko i ustanowił nowy standard. Scena walki zrealizowana jest tak realistycznie i płynnie, że aż sprawia wrażenie autentycznego boju. Mimo tego w rzeczywistości legendarny Chuck Norris nigdy nie zmierzył się z Bruce'em Lee poza planem filmowym. Co jednak ciekawe, Chuck w jednym z wywiadów przyznał, że nawet gdyby ich starcie doszło do skutku, nie byłby w stanie pokonać Smoka. Gdy zapytano go, kto wygrałby walkę na śmierć i życie między nim a Bruce'em, odpowiedział: Bruce, oczywiście. Nikt nie jest w stanie go pokonać. Pamiętajmy przy tym, że Chuck Norris to nie tylko gwiazda kina, lecz także wybitny mistrz sztuk walki. Jako jedyny w historii Zachodu uzyskał 8. stopień czarnego pasa w taekwondo. Nie był więc przypadkową osobą czy wyłącznie aktorem filmowym. Skoro sam przyznał, że nie mógłby zwyciężyć w starciu z Lee, stanowi to kolejne potwierdzenie nieziemskich umiejętności i siły Smoka. Zaobserwuj mnie na Instagramie xpuffyx i polub zdjęcie, a postaram się odwdzięczyć. Pokonanie Yoichi Nakahi. W 1994 roku magazyn Black Belt przeprowadził wywiad z Jessem Gloverem, amerykańskim mistrzem sztuk walki, powszechnie uznawanym za pierwszego ucznia Bruce'a Lee. Wspomniał on w nim o jednej z rzadkich sytuacji, w których Bruce Lee uczestniczył w pozafilmowej walce, pokonując karatekę Yoichi Nakahi. Było to na długo, zanim Smok stał się sławny. Według relacji Glovera rywalizacja pomiędzy Lee a Yoichi Nakahi zaczęła się podczas jednego z pokazów Bruce'a w Edison Technical School w Seattle. Mówi się, że Bruce Lee wyraził opinię, iż miękka odmiana kung fu jest skuteczniejsza niż twardy styl, co nie spodobało się japońskiemu mistrzowi karate, który chciał w ten sposób udowodnić, że Lee nie ma racji. Bruce Lee, nie chcąc wdawać się w pojedynki z każdym, kto tylko tego żądał, długo odmawiał walki, nawet gdy Yoichi Nakahi nie przestawał go prowokować. W końcu, mając dość nieustannych wyzwań, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, czy powinien stanąć do starcia. Większość, w tym Jesse Glover, odradzała mu taką konfrontację, sugerując, że Yoichi szuka jedynie sposobu, by ośmieszyć jego styl walki i poglądy na sztuki walki. Pewnego dnia Jesse opowiadał, że Bruce po zajęciach odciągnął go na bok i zakomunikował, iż podjął decyzję o stoczeniu walki z karateką. Początkowo chciał to zrobić na najwyższym piętrze szkoły, lecz dla większego rozgłosu przeniesiono ją do budynku YMCA w centrum miasta za namową Jessego Glovera. Według jego relacji na miejscu pojawiło się tylko 7 osób: Bruce Lee, Yoichi Nakachi, karateka, Ed Hart, Howard Hall, japoński student z wymiany o nazwisku Masafusa Kimura, inny student z wymiany, którego nazwiska Glover nie zapamiętał, oraz sam Jesse w roli sędziego. Zasady były proste. Mieli toczyć 3 rundy, każda trwająca 2 minuty, a przegranym miał zostać ten, kto pierwszy padnie na matę nieprzytomny. Walka rozpoczęła się, a Yoichi zadał pierwszy cios, który Bruce sprawnie ominął, natychmiast kontratakując kilkoma silnymi uderzeniami prostymi. Posłały one karatekę wprost na ścianę. Próba chwycenia Bruce'a również się nie powiodła, bo Smok był zbyt szybki.
Zadał wtedy podwójny cios w głowę i klatkę piersiową przeciwnika, a następnie dobił go kopnięciem, po którym Jesse zdecydował się przerwać pojedynek. Yoichi Nakahi długo pozostawał nieprzytomny, co początkowo budziło obawy, że nie żyje. Po dokładnym zbadaniu okazało się, że lewa strona jego twarzy wyglądała, jakby dostała uderzeniem pałki bejsbolowej, a do tego doszło pęknięcie czaszki. Najbardziej niewiarygodne w tej historii jest to, że cała walka trwała zaledwie 11 sekund. Właściwie trudno to nawet nazwać walką. Jesse wspominał, że Yoichi później próbował zbliżyć się do Bruce'a, który jednak całe zdarzenie przyjął ze spokojem, prosząc wszystkich o zachowanie go w tajemnicy. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych fascynujących historii. A skoro mowa o niezwykłych wyczynach, przejdźmy do dzisiejszej ciekawostki od widzów. Robienie pompek w standardowy sposób bywa trudne, a większość z nas poddaje się po 10 próbach. Jednak Bruce Lee w tej kwestii przenosi sprawę na kolejny poziom. Wciąż jest niepokonanym rekordzistą w robieniu 200 pompek na 2 palcach. Brzmi to wręcz niewiarygodnie. Wiadomo też, że potrafił wykonać 1500 pompek na obu dłoniach w jednej serii oraz 400 pompek na jednej ręce. A ile pompek wy potraficie zrobić jednym ciągiem? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Usunięcie gruczołów potowych. Być może najbardziej szokującą i kontrowersyjną rzeczą, jaką Bruce Lee kiedykolwiek zrobił, a która zdaniem wielu mogła przyczynić się do jego śmierci, była decyzja o chirurgicznym usunięciu gruczołów potowych spod pach. Na kilka miesięcy przed przedwczesną śmiercią Bruce zdecydował się poddać operacji usunięcia tych gruczołów, uznając, że spocone pachy źle wyglądają na ekranie. Ze względu na intensywny charakter scen walk, trudno było uniknąć pocenia na planie. Postanowił zatem zlikwidować źródło problemu. Niestety gruczoły potowe pozwalają organizmowi chłodzić się podczas wzmożonego wysiłku. Ich brak może zatem prowadzić do przegrzania. I faktycznie, niektórzy lekarze uważają, że to usunięcie gruczołów mogło mieć krytyczny wpływ na zdrowie smoka w ostatnich chwilach jego życia. Śmierć Bruce'a Lee, podobnie jak jego życie, do dziś jest tematem licznych sporów i teorii spiskowych. Początkowo za przyczynę zgonu uznano obrzęk mózgu wywołany reakcją alergiczną na lek przeciwbólowy. Jednak w swojej książce o Bruce'em Matthew Pauley wysunął teorię, że winny mógł być poważny udar cieplny, dodatkowo pogorszony właśnie przez brak możliwości normalnego pocenia się. Pauley przywołał incydent, do którego doszło kilka tygodni przed śmiercią Lee. Podczas dogrywek dialogów do filmu Wejście smoka Bruce zasłabł i dostał drgawek z powodu przegrzania. Dzień był wyjątkowo gorący, a w ciasnym pomieszczeniu wyłączono klimatyzację, by uniknąć szumów na nagraniu. Bruce trafił do szpitala i ledwo uszedł z życiem, zmagając się z obrzękiem mózgu spowodowanym udarem cieplnym. Według Poleja to właśnie z tego powodu niespełna 32-letni mistrz sztuk walki mógł umrzeć tak nagle. Odszedł zdecydowanie zbyt wcześnie, pozostawiając po sobie niewykorzystany potencjał. Jednak choć Bruce Lee żył krótko, to jego wpływ na świat kultury, sportu i sztuk walki był ogromny i bez wątpienia pozostanie jedną z największych legend wszechczasów. Mógł zadać 6 kopnięć w ciągu 1 sekundy. Im dalej posuwamy się w tej wyliczance, tym bardziej niewiarygodne stają się wyczyny Bruce'a Lee. Na tym etapie powinniśmy już wiedzieć, że nie mówimy o zwykłym śmiertelniku, bo jak można wytłumaczyć fakt, że potrafił wykonać 6 kopnięć w 1 sekundzie? A jednak Bruce Lee wykraczał poza granice normalności dzięki niewiarygodnie ciężkim treningom i nieustannemu doskonaleniu każdej części swojego ciała. Według świadków, Bruce często trenował z obciążnikami przymocowanymi do nadgarstków i kostek, jednocześnie wykonując błyskawiczne ciosy i kopnięcia. Dzięki temu, kiedy usuwał dodatkowy ciężar, jego ruchy były niewyobrażalnie szybkie. Trzeba jednak pamiętać, że mimo całego nadludzkiego wrażenia Bruce Lee był człowiekiem, urodził się tak samo jak każdy z nas i nie posiadał żadnych kosmicznych mocy. Jego sekretem były wyłącznie żelazna dyscyplina, zaangażowanie oraz pasja do sztuk walki. W dużej mierze to właśnie te cechy sprawiły, że stał się legendą swoich czasów. Jak wspomina Linda Lee Cadwell, żona Smoka, Bruce poświęcał każdą wolną chwilę na trening. Codziennie, przez 7 dni w tygodniu, doskonalił swoje umiejętności, a nawet wykonując tak prozaiczne czynności jak oglądanie telewizji, ćwiczył nadgarstki, by nie marnować ani minuty.
Jako pionier w swojej dziedzinie odważnie wychodził poza tradycyjne ramy, co niekiedy sprowadzało na niego niechęć ze strony konserwatywnych mistrzów sztuk walki tamtego okresu. Dziś Bruce Lee jest dla wielu adeptów wschodnich sztuk walki ikoną, symbolem honoru i główną inspiracją pokazującą, że dzięki ciężkiej pracy oraz konsekwencji można dokonać rzeczy pozornie niemożliwych. Lee perfekcyjnie opanował sztukę wykorzystywania całego ciała w walce. Każda kończyna była przetrenowana tak, aby stać się śmiertelną bronią, a prędkość jego ciosów i kopnięć nie ma sobie równych nawet obecnie. Dla zobrazowania, jak nieprawdopodobny był Bruce Lee, weźmy pod uwagę oficjalny rekord na najwięcej kopnięć w ciągu 1 minuty. Wynosi on 178 kopnięć w 60 sekund i należy do Silvany Shamoon oraz jej uczennicy. Choć jest to imponujące osiągnięcie, dające średnio 2,9 kopnięcia na sekundę, wciąż blednie w porównaniu z poziomem, jaki Bruce Lee reprezentował już kilkadziesiąt lat temu. To tylko kolejny dowód, że mimo upływu czasu nadal mało kto jest w stanie choćby zbliżyć się do jego legendarnych umiejętności.